Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Piotr Czachorowski, prezes zarządu spółki giełdowej Krynica Vitamin S.A. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy kryzys, w którym jesteśmy, może być dla nas szansą, bo na razie widzimy tylko zagrożenia, ale pytanie, co będzie po kryzysie, gdy z niego już wyjdziemy. Panie prezesie, no właśnie, patrząc na to, co się dzieje, czy my zaczynamy wyciągać jakieś wnioski z tego kryzysu, czy polskie firmy zaczynają wyciągać wnioski, czy za chwilę będzie tak, że powiemy sobie, a może już sobie powiedzieliśmy, że jednak z pewnymi rzeczami do kraju trzeba wrócić, że nie możemy tutaj konsumować, a kupować na Dalekim Wschodzie, bo teraz niektórych rzeczy nie możemy kupić. Czy ta produkcja, która została wyprowadzona gdzieś daleko, wróci do Polski? Epidemia trwa 1,5 miesiąca i dzisiaj widzimy, że życie już po epidemii będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ludzie będą inwestowali w bezpieczeństwo, szeroko pojęte bezpieczeństwo, tak, bezpieczeństwo osobiste, zdrowie dla nas najważniejsze, zdrowie jest najważniejsze dla naszych bliskich. Bezpieczeństwo również, czy cała epidemia pokazała, że bezpieczeństwo łańcucha dostaw przy produkcji jest bardzo zagrożone. To znaczy przemysł przeniósł się do Azji, w Azji produkujemy surowce, w Azji produkujemy opakowania i w momencie, kiedy tam wybuchła epidemia, my byliśmy pozbawieni jakichkolwiek możliwości produkcyjnych. No bo co, w Polsce nie dało się kupić na przykład maseczek, czy w ogóle opakowań, o których zaczęliśmy, innego rodzaju rzeczy, które były natychmiast potrzebne? W Polsce nie dało się kupić opakowań, nie dało się kupić zamknięć do tych opakowań, nie dało się kupić maseczek, nie mogliśmy produkować środków ochrony osobistej. Ściągamy dzisiaj i to duże firmy państwowe ściągają z Chin odzież ochronną tak. dla... No, widzieliśmy przecież niedawno Dokładnie. wylądował największy samolot świata transportowy, przywiózł niektóre rzeczy. Więc czy taki lądujący samolot może być dla nas umownie nauczką, lekcją, że my mamy zacząć rzeczy ważne dla naszego bezpieczeństwa i gospodarczego, i zdrowia, i zdrowotnego bezpieczeństwa, zacząć produkować w Polsce? Z punktu widzenia takiej firmy jak nasza, gdzie my operujemy w dwóch branżach, to znaczy branży produkcji napojów i dzisiaj w branży tej szeroko pojętej ochrony osobistej, to ja uważam, że łańcuch dostaw i to bezpieczeństwo, abyśmy mieli dostęp do surowców, do opakowań, będzie drogie, będzie kosztowało. Ono zawsze kosztuje, ale te surowce, te opakowania powinniśmy przenieść do Europy, szeroko pojętej Unii Europejskiej. To nie znaczy, że to musi być w Polsce. Oczywiście dobrze by było, gdyby te rzeczy były dostępne w Polsce. Natomiast kryzys pokazał, że jeżeli coś się zadzieje w Chinach, to nie tylko Polska, cała Europa była odcięta od dostaw. Bo co my zrobiliśmy w Europie? Jak pan patrzy jako przedsiębiorca na to, co w Europie zaczęliśmy tylko nie wiem, świadczyć usługi, na przykład bankowe, i podróżować i zachwycać się podróżami. Patrzyliśmy przez pryzmat ekonomiczny, to znaczy w Azji produkowało się taniej, produkowało się szybciej, te wszystkie rzeczy były dostępne tu i teraz, Europę zalewały chińskie tanie produkty, nie było ochrony rynku europejskiego przed napływem tych tanich produktów, czy surowców, czy opakowań z Chin. I to pokazało, że jesteśmy tutaj słabi. To znaczy zostaliśmy tak uzależnieni od rynków szeroko pojętych azjatyckich, że powinniśmy mieć refleksję. To znaczy ja uważam, że dzisiaj każda z firm powinna sobie, czy z osób zarządzających, powinna zadać sobie pytanie i stworzyć wariantowe wyjście z sytuacji po epidemii. Bo uważam, że to będzie jednak dwustopniowe wyjście. Dzisiaj epidemia trwa i nastąpi jakieś rozluźnienie, powrót do pseudonormalności, natomiast jesienią spodziewamy się dużego uderzenia powrotnego do epidemii. Pytanie, czy my dzisiaj jesteśmy przygotowani do tego, żeby zostać znowu przez miesiąc w domach jesienią. Panie prezesie, no dobrze, ale zastanówmy się z punktu widzenia przedsiębiorcy, biznesu. Jeżeli ja zakładam dzisiaj, no dajmy na to fabrykę opakowań, albo fabrykę tych maseczek, albo fartuków ochronnych, robię je w Polsce, one kosztują więcej niż w Chinach. Dzisiaj nie ma problemu, ja je sprzedam, ale za chwilę rynek się rozluźni, granice się otworzą i ten zamawiający popatrzy, no dobrze, mam polskie, ale mam też chińskie, które jest 2 razy tańsze i dzisiaj mogę je kupić. Czy ten mój zamawiający nie ucieknie z powrotem do Chin, a ja w tym czasie zdążę zbankrutować? Czy nie powinno być w takim razie jakiejś, nie wiem, ochrony, albo czy ta branża nie powinna być włączona do jakiegoś specjalnego sektora gospodarczego? No bezwzględnie jest polityka ochrony granic i to powinno być wspierane przez rządy krajowe, przez rządy Unii Europejskiej.
no, stosuje się cła zaporowe, stosuje się różne instrumenty, które powodują, że ta opłacalność produkcji w Europie będzie akceptowalna dla odbiorców. Czy w ogóle te koszty produkcji w Europie będą akceptowalne dla odbiorców. Bo jeszcze raz powtórzę, no bezpieczeństwo kosztuje. No my, żeby się czuć bezpieczniej, kupujemy samoloty F-35, które kosztują gigantyczne pieniądze, żebyśmy mieli lepsze samopoczucie i czuli się bardziej bezpieczni. No więc to jest przykład taki, że my powinniśmy zainwestować w swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo produkcji, bezpieczeństwo swoje osobiste, bo tak jak powtarzam, no zdrowie dla każdego jest dla nas najważniejsze, a dzisiaj się ludzie boją o zdrowie, boją się o swoją pracę, boją się o to, że stracą, nie wiem, oszczędności całego życia, ponieważ bezrobocie będzie rosło. No na koniec roku spodziewamy się dwucyfrowego bezrobocia, więc ludzie stracą pracę. Czyli panie prezesie, rozumiem, że mamy dziś do czynienia z nieco innym rynkiem, już niekoniecznie pracownika. No jeszcze 4 miesiące temu mieliśmy rynek pracownika. Kiedy rozpoczynaliśmy rekrutację, trudno było znaleźć pracowników do pracy w zakładzie produkcyjnym. Dzisiaj na jedno miejsce przypada kilkanaście osób, a rekrutację ogłosiliśmy na 90 stanowisk nowych pracy. Czyli rozumiem, że gospodarka będzie się teraz przebudowała. Niektóre firmy będą rosły, inne będą... Tak, no jesteśmy jedną z niewielu firm, która zatrudnia ludzi. Większość jednak myśli o tym, żeby ograniczać koszty, albo zwalniać pracowników, albo ograniczać wynagrodzenia. Przede wszystkim no, ciąć te fundusze socjalne, które gdzieś tam funkcjonowały w firmach. Na pewno trzeba będzie oszczędzać. To słowo oszczędność to powinniśmy sobie wpisać. Ale my chyba nie potrafimy oszczędzać. Na pierwsze miejsce będziemy musieli. To znaczy nie ma innego wyjścia. Ta sytuacja nas zmusi do tego, no, że dzisiaj ludzie, którzy nie mają oszczędności, prowadząc jakąkolwiek działalność, nie wiem, choreka, czy jakieś biura turystyczne, czy coś, no to one na pewno nie przetrwają tego trudnego okresu. A my jako osoby fizyczne, że tak nas określę, nie przedsiębiorcy, też będziemy musieli się nauczyć oszczędzać? Zdecydowanie tak, no bo jeżeli jest zagrożenie utraty pracy, czy redukcji wynagrodzenia, no będziemy sobie musieli z tym poradzić. To znaczy, no subwencje państwowe, ta kasa państwowa też nie wytrzyma długiego okresu dopłat do funkcjonowania przedsiębiorstw, czy nawet wynagradzania tych, którzy utracili pracę. Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment wrócili do tego, jak może wyglądać nasza gospodarka. Wiemy, czego nam potrzeba, bo potrzeba nam fabryk produkujących w Polsce konkretne produkty. Czy powinny być jakieś przepisy prawne, oprócz tego, o czym powiedzieliśmy, na przykład ceł odpowiednich, czy powinny być jakieś przepisy prawne albo, nie wiem, zezwolenia z Unii Europejskiej, ogólnoeuropejskiej na dotacje, na wspieranie takich firm, które produkują na potrzeby bezpieczeństwa zdrowotnego? No, zdecydowanie uważam, że rynek europejski powinien być chroniony. Powinien być chroniony cłami zaporowymi, powinien być w jakiś sposób regulowany. Zdecydowanie to budowanie bezpieczeństwa powinno się w ten sposób odbywać. Czyli tutaj mamy zadanie trochę dla Unii Europejskiej, która powinna wskazać, jakie sektory, jakie branże, jakie produkty. Zdecydowanie. My powinniśmy już myśleć jako mieszkańcy Unii Europejskiej, a nie tylko Polski. No, Polska w pewnym momencie zamknęła się na Unię, gdzie my nie mogliśmy eksportować płynów dezynfekujących do rąk, które w tej chwili produkujemy, chociaż mieliśmy zapotrzebowanie ale też nie można było kupić w innym kraju, bo inne była kraje sytuacja kuriozalna, ponieważ my wystąpiliśmy jakby z informacją o tym, że mamy do sprzedaży, że jesteśmy w stanie tu i teraz produkować 100% na rynek polski, żeby jakby uzupełnić te braki, natomiast nie było z drugiej strony odzewu, że jest takie zapotrzebowanie. Czyli mówiąc wprost, powinna się pojawić na przykład jakaś lista produktów czy przedsięwzięć strategicznych i te przedsięwzięcia powinny być chronione? Myślę, że w ogóle powinny się pojawić branże strategiczne, które będą powodowały to, że dotacje unijne będą trafiały właśnie do tych branż, które z punktu widzenia bezpieczeństwa Unii Europejskiej, funkcjonowania tego rynku będą najważniejsze. Więc... No bo w Unii Europejskiej mamy dopłaty do różnych sektorów, do rolnictwa, Dokładnie. chociażby najbardziej znaczące i chyba najbardziej znane. Powinny być dopłaty także do innego rodzaju produkcji, nie rolnej, tylko na przykład takiej związanej z bezpieczeństwem. Brakowało respiratorów, brakowało, nie wiem, sprzętu medycznego, sprzętu ochrony dla lekarzy, dla całej branży medycznej, więc ja uważam, że to pojawiła się nowa branża, która będzie wymagała wsparcia i ochrony zdecydowanie i budowy tutaj zakładów produkcyjnych. A to oznacza też, że my trochę branży. powinniśmy się przekwalifikować, zmienić swoje zawody. Przeczytałem taki artykuł ostatnio o tym, że za chwilę znikną
to było nazwane puste, nikomu niepotrzebne zawody, które służyły tylko temu, żeby zarabiać pieniądze. Ja już nie będę ich wymieniał i mówił o nie wiem, zawodach, które polegały tylko na lansowaniu się w internecie, ale pojawią się takie zawody, albo będą bardziej doceniane zawody typu pielęgniarka, lekarz, nie wiem, konstruktor respiratorów chociażby. Na przykład. Ja uważam, że w ogóle będzie nas czekała rewolucja, jeżeli chodzi o zatrudnienie czy rozwój, szeroko rozumiany rozwój pracownika. No, my mamy już w swojej koncepcji zdecydowane inwestycje w automatyzację produkcji, w robotyzację tej produkcji, bo człowiek tutaj pokazał się najsłabszym ogniwem. To znaczy pojawienie się dzisiaj osoby w zakładzie produkcyjnym z koronawirusem może spowodować, że ten zakład zostanie zamknięty. Czyli jeżeli byśmy mieli zautomatyzowaną produkcję i mniej ludzi potrzebowali do realizacji tej produkcji, bylibyśmy bezpieczniejsi. Ale oczywiście tym ludziom trzeba coś zaproponować w zamian. I to, co Pan powiedział, być może branża medyczna będzie tutaj tą branżą, która powinna być bardziej dotowana i bardziej promowana. Jest no tak, tylko automatyzacja wielu osobom pewnie kojarzy się właśnie ze zwiększeniem bezrobocia. Znaczy, ja nie wiem, czy mówię o słusznie. ofercie. Ja nie wiem, czy słusznie. Ja mówię dlatego o takiej ofercie. To znaczy to, co zrobiła Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii, kiedy jakby likwidowała górnictwo, no w Nottingham powstał jeden z najnowocześniejszych ośrodków naukowych w Europie. Powstało potężne miasteczko studenckie i zrobiło się z miasta górniczego miasto młodych naukowców. Więc to jest kwestia oferty. Panie prezesie, zapytam Pana zupełnie o coś innego, chociaż na pograniczu tego, o czym rozmawiamy, bo jeżeli pójdziemy w automatyzację, oby nam się to udało i wszystko będzie naprawdę świetnie funkcjonowało, ale tych miejsc pracy będzie mniej. Pan sobie wyobraża coś takiego jak wynagrodzenie gwarantowane? Jakbyśmy to nie nazwali, czy świadczenie jakieś, no ale jakiś taki dochód podstawowy. Wydaje się, że Norwegia była już na tym etapie, kiedy no próbowano w wielu miejscach. Oczywiście to z punktu albo krótszy tydzień pracy, a przez to więcej pracy dla ludzi. Z punktu widzenia dzisiejszej gospodarki, dzisiejszej sytuacji, w której jesteśmy, to jest oczywiście nie do pomyślenia, natomiast ja sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy to ludzie będą płacili za to, żeby pracować. To znaczy oczywiście będą dostawali jakieś minimum socjalne, ale będzie tak mało tej pracy, że żeby ją pozyskać, to ludzie będą za to płacili. Ja sobie przypominam taki okres w swoim życiu, gdzie byłem w pewnej grupie biznesowej, gdzie ludzie mogli pracować z domu. I to zachłyśnięcie tym pierwszym okresem było bardzo ciekawe, ale po jakichś 3-4 miesiącach oni wynajmowali na zewnątrz biura, żeby wyjść z tego domu i pójść do pracy, ubrać się w garnitur, przebywać z innymi ludźmi. No, siedzenie w domu przez miesiąc pokazało, jak to jest trudne i ciężkie. Przebywanie w jednym środowisku, z dziećmi, z żoną przez tyle czasu, to jest wyzwanie. Albo żona z mężem. Żona tak? z mężem. W drugą stronę też to działa. Więc życzymy sobie na koniec, abyśmy jak najszybciej mogli wyjść do ludzi, popracować normalnie. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu, panie prezesie. Piotr Czacharowski, prezes Krynica Vitamin SA Spółki Giełdowej był moim gościem. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodził, do zobaczenia.